Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejną niedzielę. Witamy kolejny raz w niedzielnym składzie, czyli Paweł Jeżowski i Maciek Kapitan Lisowski. Mamy dla Was znowu kolejną porcję informacji z krainy, w której dzieją się rzeczy dziwne albo jeszcze dziwniejsze. Wszystko to zgromadził Paweł, przygotował i będziemy mogli się nad tym lekko popastwić. Pamiętajcie też o tym, że spędzając z nami czas, sprawiacie nam przyjemność, a jeszcze większą przyjemnością jest, jeżeli potraficie to docenić też i wtedy lajkujecie, komentujecie, udostępniacie. Zachęcamy też do subskrybowania, dodawania innym linków, udostępniania tego wszystkiego wszystkim, którzy nas wspierają. Obydwa kanały bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy i zachęcamy też do dalszej z nami współpracy. Tak, jeżeli macie ochotę i okazję, tak, to takie możliwości są. A my przechodzimy do zestawienia 10 informacji. Starałem się, żeby te informacje były też bieżące i nowe. No ale też troszeczkę pewnie omawiając będziemy musieli sięgnąć do tych wcześniejszych informacji, bo niektóre to jest ciąg dalszy, albo prognoz, które tutaj prezentowaliśmy wcześniej, albo też tematów, które już rozpoczęły się jakiś czas temu. Na miejscu, słuchajcie, 10. miejsce i mamy Scholza. A my tak naprawdę o Scholzu mówiliśmy wczoraj, mówiliśmy o w sumie niefortunnej wypowiedzi, którą trudno uznać za przypadkową, czyli przyznaniu, że, Scholz tak twierdzi, my nie wiemy, natomiast twierdzi, że brytyjscy żołnierze przebywają na Ukrainie i pomagają tutaj używać systemy do naprowadzania Storm Shadow, czyli te systemy rakietowe. No a w międzyczasie wypłynęła następna informacja, która właśnie pytanie jest, dlaczego ona wypłynęła, o tym pewnie też podyskutujemy z Maćkiem, bo ona wypłynęła ze strony Rosjan, rosyjski wywiad podsłuchał generałów lotnictwa. Niemieckich, tak, lotnictwa. Konkretnie. Prawdopodobnie tu wskazuje się, że jeden z generałów korzystał z łącza hotelowego w Singapurze. Tak. Znaczy, tak mniej więcej tak donoszą gazety. Za pomocą znanej platformy do telekonferencji, którą jest dosyć łatwo podsłuchać. Prawdopodobnie chyba nie było to do końca też szyfrowane. No i panowie sobie rozmawiali na temat Taurusów. Postawili Scholza w takiej niewygodnej sytuacji, bo stwierdzili, że do tych systemów nie są potrzebni niemieccy żołnierze, a wcześniej właśnie Scholz zapewniał, że nie może wysłać, ponieważ musiałby wysłać personel niemiecki. Oni twierdzili, że Ukraińcy doskonale sobie dadzą radę bez, natomiast nie ma woli politycznej, jak panowie się wyrażali, żeby przekazać, czyli... To znaczy, wiesz, na ile ja znam zapis tej rozmowy, to tam było troszkę jednak inaczej, bo powiedzieli tak, szkolenie zajęłoby Ukraińców 10 tygodni. Więc jeżeli miałoby to być używane szybciej, to musieliby wtedy wysłać swoich żołnierzy, ale woleliby tego nie robić, woleliby uniknąć czegokolwiek, co mogłoby łączyć Niemcy z używaniem tych rakiet. Takie coś, to była dyskusja na razie na poziomie takim, żeby się przygotować do spotkania z ministrem obrony Pistoriusem, gdyby zapadła decyzja w tą stronę, że będą wysyłać te rakiety. Ale poczekaj. Ale Taurusy to nie jest nowy temat. Te szkolenie, powiedzmy, operatorów można było przeprowadzić już bardzo pół dawno roku temu. Tak. Dawno. A tu za każdym razem słyszeliśmy, że nie można przekazać Taurusów, bo coś. I jak gdyby nowe, to trochę jak, wiesz, jak się pytasz, nie wiem, o jakieś rzeczy męża, który zdradza i mąż coraz nowe jakieś wymówki znajduje. No i to po prostu to wyglądało jak wymówki.
Ale tu się No z i tobą teraz w ta pełni zgadzam. ostatnia wymówka, że nie można, ponieważ trzeba wysłać. No okazuje się, że tak jak ty mówisz, jest potrzebne szkolenie, natomiast można było to tak zorganizować, żeby nie wysyłać, tak? I oto jest moim zdaniem afera, czyli wiesz, jeżeli Niemcy, byłaby chęć polityczna, czyli przeszkoliliby operatorów, no to te Taurusy już mogłyby teoretycznie działać na Ukrainie. Cały czas oczywiście są te informacje też chyba wysyłane przez Niemców, że one są w tak kiepskim stanie, że nie ma co wysyłać. No tutaj się troszeczkę generałowie nie zgodzili z tym zagadnieniem, żeby one były Właśnie. w tak kiepskim stanie. Właśnie. I Tu jest tutaj generałowie, tak, nie potwierdzili tych takich opinii, które niby z Bundeswehry gdzieś wyciekały, nie? Które zresztą my też, o Znamy. których też mówiliśmy. A więc oni byli zdania, że no byłoby to wzmocnienie, no i właśnie mogliby wysłać i była dyskusja nad zniszczeniem dosyć kluczowych No tak. Bo punktów, wielki że most tak na powiem. wschodzie to jest coś, co każdy sobie od razu w głowie układa w jeden sposób, w jeden obraz. I to jest ten most, kerczeński. Tak. Tak, i oni sobie o tym moście, czy tych Taurusów można użyć, czy nie można, jakich użyć, tak, jakieś ile? tutaj, ile trzeba użyć, tak, i okazuje się, żeby chyba wystarczyło tych Taurusów, żeby zniszczyć ten most, natomiast tej woli politycznej nie ma. No i teraz tak, pytanie do ciebie, jaki jest cel, no bo zostało to opublikowane audio z tej rozmowy całe w programie rosyjskiej telewizji. U Jest pani dostępne. Simonian. Tak, no nie chciałem tej pani reklamować, ale już powiedziałeś. Tak, tej pani opalonej. I pytanie jest, jak myślisz, co Rosjanie chcą uzyskać oprócz kompromitacji Scholza? No właśnie, zamieszanie wśród sojuszników, ich skłócenie już takie dokumentne, troszkę czy jeszcze jakieś inne cele? Muszę zacząć trochę głębiej, po kolei tak mniej więcej ustawiając to na osi czasu. No właśnie, dlatego mówiłem, że będziemy się cofać. No. Tak, Francuzi, czyli Macron ad hoc zwołał konferencję ponad 20 krajów w Paryżu w poniedziałek tego tygodnia i tam się pojawiły słowa, których Europa do tej pory się nie odważała w ogóle wypowiadać. Bardzo dawno temu takie może były ostatni raz używane, zwłaszcza bez konsultacji, bez błogosławieństwa najsilniejszego partnera w NATO, czyli USA. Tymczasem od dłuższego czasu Francja chciała wylansować siebie, że ona jest w stanie udzielić swoich nuklearnych zdolności do użycia jako system odstraszania dla Europy, nuklearnego odstraszania przeciwko przeciwnikowi potencjalnemu, którym w tym momencie cały czas grożąc Europie jawi się przecież Rosja. No i ma w tym nawet poparcie szefa największej, i to Niemca, największej europarlamentarnej frakcji Manfreda Webera. Kolejny raz o tym przypomniał. Jednocześnie pojawił się temat i teraz już prawie na pewno wiadomo, że jedynym orędownikiem wysłania zwartych pododdziałów była Francja. Pozostali nabrali raczej wody w usta i takiego tematu nie chcieli w ogóle do niego we właściwy sposób podchodzić. Natomiast wypadkową tego wszystkiego jest to, że mogą się pojawić jakieś misje szkoleniowe i już jest teraz internet pełen całej historii tego, że i Polacy za czasów PRL-u byli doradcami walczącym i objętym wojną w Wietnamie i tak dalej, i kto gdzie wysyłał swoich doradców, więc tu już klimat się dzięki temu trochę przygotował. Od wysokiego C zaczęto, a pewne rzeczy mniejsze chyba się udaje załatwić, ale to nie jest tożsame z wciąganiem nas w wojnę, absolutnie żadnych takich. Druga rzecz, wkurzony z tego powodu, że taką inicjatywę, odstającą od dotychczasowego mocnego chodzenia w parze Francji i Niemiec, zrobił właśnie Scholz taką dziwną wycieczkę, dając sobie alibi do tego, żeby nie wysyłać Taurusów, bo mogłyby być użyte nawet do atakowania Moskwy, co normalnie jest niemożliwe przy ich obecnym znanym zasięgu. Musiałby samolot daleko polecieć, odpalić i dopiero wtedy można by było, i to już z nad terytorium Rosji daleko, więc przesadzona była ta alegoria. No ale i tu wtedy właśnie dokonał dyplomatycznej zdrady, tak to się już w tej chwili najczęściej określa, swoich sojuszników, czyli Wielkiej Brytanii i Francji, mówiąc, że ich żołnierze pomagają w przygotowaniu, w targetingu tych pocisków, które
produkują każdy pod swoją nazwą, ale są wspólne, czyli Storm Shadow i Scalp. No i tu się zagotowało. Łącznie z tym, że Wielka Brytania skierowała kolejny raz wezwanie do tego, żeby sprzedali Taurusy im, a oni, mając Taurusy, wyślą kolejną partię swoich Storm Shadow na Ukrainę. To się zagotowało i zaczęły nagle pojawiać się kolejne dziwne informacje. Pierwsza właśnie, czwartek, co mówi Scholz? Na pewno nie wyślemy, kolejny raz powtarza, na pewno nie wyślemy naszych Taurusów, żeby nie zaatakowano Moskwy. I tu jest bardzo mocne przypuszczenie, że on już wiedział, albo raczej niemieckie służby już wiedziały o tym, że będzie ten piątkowy wyciek zapisu rozmowy generałów mówiących o ewentualności, co zrobić, jak zrobić, gdyby jednak mieli te Taurusy dać na Ukrainę. I teraz, tak jak powiedziałeś we wstępie, jeden z tych generałów przebywał w Singapurze, w hotelu, łącze hotelowe. Singapur to jest poletko służb chińskich, co by tutaj nie powiedzieć. I tu jest pewna dwuznaczność, bo albo mogły to służby chińskie, dobrze pilnując takiego gościa, od kiedy jego noga tylko stanęła po wyjściu z samolotu lub zejściu z pokładu statku w tamtym rejonie, już go na pewno pilnowali i łącza związane z tym, jakie mógł używać telekomunikacyjne, na pewno były monitorowane i wtedy by znaczyło, że Chińczycy udzielili sympatycznego wsparcia służbom rosyjskim, albo służby rosyjskie postanowiły też pokazać Chińczykom, że nawet na ich terenie potrafią robić to, co uważają za potrzebne i stosowne i taki numer właśnie pokazać. Bo naprawdę Singapur, zresztą sam kiedyś o tym rozmawialiśmy, Singapur jest naprawdę bardzo silnie związany gospodarczo, ekonomicznie, po części również polityką na górnych szczeblach z Chinami. I to jest psztyczek, wtedy psztyczek również w służby chińskie. Pokazanie zdolności wywiadu rosyjskiego zagranicznego też nie jest złą rzeczą. No, można się też zastanawiać, czy aby przypadkiem gdzieś nie jakieś kable telekomunikacyjne leżące na dnie. To było trochę jak zagranie na fałszywy trop, tak? No ale na tą chwilę już nawet nie wiemy, raczej nie? Niemcy potwierdzają, że niestety jest to autentyczne nagranie. No nie frasowliwość. Nie, ale znaczy, poczekaj, nagranie autentyczne, ale czy podsłuchali w tym Singapurze, no to jest hipoteza. Tak, mogło to być gdzieś w innym miejscu, na jakichś węzłach sieci i tak dalej, albo na przykład wykorzystując samą tą platformę telekonferencyjną. Ale to już jest wiele aspektów czysto technicznych, na których aż tak się nie znam, żebym mógł o tym mówić, ale wnioski są z tego ciekawe. I wiedząc o tym, że taki wyciek będzie, już zapowiedział, że nie dadzą tych Taurusów. No ale to nie jest jedyny potężny niemiecki fuck up w ostatnim czasie, bo teraz bardzo mocno przypomniano też kwestię firmy Wirecard, którą prowadził pan Marsalek, któremu Rosjanie świetnie podstawili tak zwaną malinę albo jaskółkę, jak kto woli, czyli blondyneczkę, ładną, zgrabną, byłą modelkę, aktorkę filmów klasy B i razem poprowadzili ten biznes na tyle dobrze, że w pewnym momencie był wyceniany jako najbardziej wartościowy fintech i w ogóle instytucja finansowa Niemiec, a służył między innymi do okradania swoich klientów oraz transferowania potężnych środków finansowych na zlecenie GRU rosyjskiego oraz SWR. Przy okazji potężny transfer danych, na ile moi koledzy z branży już powiedzieli, to zarówno sprzedał część danych ten facet, pan Marsalek, jak i przerzucił, co tylko było dziwnie kompromitujące, na wschód, na tamte serwery, bo przecież pamiętajmy, to się działo w okresie, kiedy Niemcy potrafiły płacić szwajcarskim pracownikom banków za udostępnienie danych o tym, kto z Niemiec ma konta w Szwajcarii i ile na nich ma. Chodziło o ukrywanie pieniędzy, podatków. I te dane trafiły do Rosji. Bo przeszliśmy zupełnie na inny wątek, a ja bym chciał jednak wrócić do tego naszego. Co dalej, tak? Bo tutaj jest na czwartek zapowiedziana spotkanie we Francji. No i właśnie, pytanie jest, co Rosjanie chcieli uzyskać, no bo zeszliśmy na jakiś tam poboczny temat. No bo uzyskali na pewno moim zdaniem kompromitację Scholza. Jest oczywiście w Rosji wewnętrznie... W chwili obecnej brak zaufania do Scholza ze strony najważniejszych europejskich członków NATO. No i Amerykanów też. No bo... Amerykanów również, oczywiście. No, skupiłem się na europejskich, bo to ich dotknęło bezpośrednio.
Nawet w sumie dotknął też trochę Kanadyjczyków, mówiąc, że Kanadyjczycy są chętni do tego, żeby wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę i aż się musiał odezwać kanadyjski minister obrony, więc co najmniej 3 kraje są na pełnym wkurzeniu względem słów Scholza i to na pewno nie był przypadek. Okej, jak myślisz, co dalej nastąpi po tej stronie niemieckiej? Bo po tej stronie francuskiej to już mamy nawet zapowiedź, tak? Natomiast po stronie niemieckiej, no bo Po stronie nic niemieckiej się byśmy nie spodziewali. Powiedziałbym, że 2 rzeczy są możliwe. Jedna rzecz, dojdzie do rozpadu koalicji, ponieważ FDP w tym momencie już ma coraz bardziej dość i 2 tygodnie temu mówili, że bardziej by widzieli koalicję z CDU-CSU. 2. Możliwe jest to, że to Pistorius zamieni w bardzo niedługim czasie Scholza ze względu na to, że będzie odmowa współpracy i koordynacji działań ze strony pozostałych państw NATO. Okej, czyli tak przewidujesz. A jak skomentujesz te czwartkowe zapowiedzi Francuzów, że będą dyskutować o wysłaniu wojsk na Ukrainę, bo mamy już taką Tak, ale to jest zapowiedź. wysłanie misji szkoleniowej, Tak. a No nie właśnie misji bojowej w żadnym wypadku. I w tym momencie będzie to oficjalny zestaw doradców i powiem tak, to komponuje z ostatnimi mocnymi słowami dowództwa sojuszu względem dowództwa ukraińskiego. Wytknięto wiele błędów i raczej trzymanie się nadal tych błędów, pomimo tego, że były wcześniej wskazywane. Tu chodzi o system dowodzenia, który od dłuższego czasu, mówimy, co w nim nie domaga tam na Ukrainie. I jest teraz taka opcja, że dosłownie prawdopodobnie na zasadzie, skoro my za to płacimy, to chcemy w końcu, żeby to było robione dobrze. Dlatego wysyłamy naszych byłych wojskowych do was jako doradców i mają oni mieć możliwość pełnego wpływu na pewne rzeczy, albo skończy się i zakręcamy kranik. I to by w tym momencie komponowało, że Francuzi wyślą odpowiednich ludzi do tego, żeby dowodzenie uległo poprawie. A Syrski zrobił pewne wycieczki, mówiąc o tym, że będzie dokonywał zmian w tej chwili. Tak, Zełański powiedział, że daje mu wolną rękę, tak? Też takie mamy wypowiedzi. Ale jedna rzecz w tej, bo to jest jakaś nasza, twoja hipoteza. Jednej rzeczy, jakbyśmy ją przyjęli, to pytanie jest w takim razie, dlaczego Rosjanie to zrobili? No bo z tego, co jak gdyby mówisz, rozpad jednak koalicji i nawet zamiana słabego Scholza na jednak popularnego Pistoriusa, który jest bardziej jastrzębi, no wydawałoby się, że Rosji nie sprzyja. Tudzież zmiana koalicji na CDU, no też wydawałoby się, że Rosji nie sprzyja. A więc to pytanie jest, co Rosjanie, no bo to jednak Rosjanie to opublikowali. Co oni chcieli zyskać? Biorąc pod uwagę, ile kilkadziesiąt tysięcy wiz miesięcznie wydawanych dla Rosjan przez Niemcy przez ostatnie 2 lata, potężna rosyjska diaspora tam w chwili obecnej, a w niedługim czasie wybory do Parlamentu Europejskiego, były powtórzone wybory w Berlinie. Chodzi o destabilizację sytuacji politycznej w Niemczech, zwłaszcza, że są w chwili obecnej w kryzysie gospodarczym, 2. rok recesji. A że w chwili obecnej sami się w Niemcy wylansowali, że są najpoważniejszym obecnie wspierającym w Europie dla Ukrainy, to zdestabilizowanie tego jednego kraju da największe korzyści, jeśli chodzi o wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy. Okej. No, niezależnie od tego, kto na koniec będzie tym kanclerzem. Będzie zamieszanie, tak. Będzie duże zamieszanie. A teraz jest ważny czas, przy okazji pokazują przed wyborami prezydenckimi w Rosji, jaką siłę ma rosyjski wywiad. Nie, to wewnętrznie to tak, z Niemców zrobiono głównego zresztą wroga, bo my się skupiliśmy na tym wątku, tak, zdrady, natomiast w rosyjskiej tej telewizji i prasie było bardziej eksponowane to, że Niemcy chcą atakować most krymski, tak? Tak. I tutaj jak gdyby są takim pokazane... Poszły grube ostrzeżenia w rosyjskim stylu. Tak, ścisłym sojuszu z Ukrainą i tam już właśnie były nawiązania do II wojny i tak dalej, a więc zupełnie inna retoryka do wewnątrz, natomiast my oczywiście odczytaliśmy tą najpierw zdradę, no a potem no właśnie, tak.
Dobrze, zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Pewnie następne tygodnie dadzą nam odpowiedź, co dalej, jeżeli chodzi o ten niemiecki rząd, bo faktycznie można powiedzieć, od blamażu do blamażu, tak? Czyli zła passa Scholza na pewno. Uważany za chyba najgorszego, Tak, zdecydowanie. Jednym z wąsem, to chyba najgorszy. Tak przynajmniej Niemcy, takie badania są, że to jest najgorszy kanclerz, tak oni w sondażach twierdzą. A my sobie przejdziemy do miejsca 9. No i zostaniemy w Niemczech, bo mamy informacje z Ministerstwa Gospodarki, które rozpoczęło proces nacjonalizacji Rosnieftu. I tutaj głównie chodzi oczywiście o jedną rafinerię, o której wielokrotnie mówiliśmy, czyli o Schwedt, która w 54% należy do Rosnieftu. Tutaj mamy informacje, wcześniej było dużo informacji, że będzie, że rozważane jest, natomiast teraz wszystko wskazuje, że ten proces się rozpoczął. No i tutaj jeszcze w tym roku ta nacjonalizacja i być może sprzedaż tych udziałów nastąpi. Tak, tylko że tam jest kilka problemów. Pierwszy, że to jest jedna z najbardziej zanieczyszczających i obciążonych z tego tytułu rafinerii w Niemczech i zmiana właściciela, na przykład na kapitał polski, może się spotkać z jeszcze większym ostracyzmem ekologicznym i większymi problemami niż mają dotychczas, bo dotychczas ta rafineria miała wybitnie łagodne traktowanie swoich problemów ekologicznych, o czym często mówi Aleksandra Fedorska. Druga kwestia wynika z tych dokumentów, jakie Niemcy publikują, że oni chcieliby się rozliczyć w przypadku tej nacjonalizacji, pozyskanie środków od zewnętrznego nowego inwestora, to oni chcieliby się z Rosjanami rozliczyć i to tak raczej rynkowo, a nie uwzględniając na przykład sankcje i zamrożenie kapitału i tak dalej. Więc tutaj Rosnieft na tym zbytnio może nie stracić. Albo przynajmniej pieniążki wrzucą na jakiś depozyt i kiedyś będzie mógł się o nie upomnieć. Więc to też jest wytykane Niemcom co do tego, jak próbują procedować ten temat. A, że tak powiem, drabinka terminowa, jak jest ustawiona, daje bardzo dużo czasu na to, żeby tak naprawdę można było się z tego wycofać. Ja tego nie poczytuję jako jakąś twardą, pełnozakresową deklarację. Na razie miękko badają grunt i jaka będzie reakcja Rosji w tym zakresie. Moim zdaniem nie, dlatego że miesiąc temu była delegacja Rosnieftu, rozmawiali na temat właśnie sprzedaży i nacjonalizacji. Prawdopodobnie doszło do jakiegoś porozumienia i tak jak mówisz, Rosjanie dostaną odszkodowanie związane z tą nacjonalizacją, czyli nie będą wysuwać roszczeń. I moim zdaniem ta nacjonalizacja nastąpi. Faktycznie ona jest jeszcze rozciągnięta w czasie, jest zawsze jeszcze moment, żeby się wycofać, bo najpierw będzie prawdopodobnie nacjonalizacja, a potem szukanie kupca. Niemniej potrzebny jest nowy inwestor w tej rafinerii i Niemcy też sobie zdają z tego doskonale sprawę. Oczywiście oni by chcieli jakiegoś inwestora z innych kierunków na przykład niż z Polski, bo najbardziej do tej pory Polacy byli zainteresowani i ten kapitał akurat bardzo się nie podoba, ale nie mogą trwać w takim zawieszeniu, bo teraz to zawieszenie nie służy, jeżeli chodzi o wyniki firmy, nie służy rafinerii. No i wiesz, jeżeli oni tego nie zrobią w tym roku, to będą musieli zamknąć tą rafinerię i tak się zakończy cała ta, wiesz... Batalia, tak, wiesz, w prawo, w lewo, tak. To jest ostatni dzwonek, żeby coś z tym zrobić, to jest ten rok, jeżeli są jeszcze chętni, bo w którymś momencie Polacy się wycofają, no i w sumie wszyscy się wycofają, tak jak ty mówisz, to nie jest prosta rafineria do kupienia, tam też są potrzebne zmiany, mamy to, trudno też sobie wyobrazić, że wrócimy do tej rosyjskiej ropy w jakimś krótkim terminie,
Mamy tą kazachską, ale ona jest tylko w części. Mamy tą ropę, która płynie też z naftoportu, czyli tą saudyjską głównie, choć nie tylko. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Ja bym obstawiał, że to w tym roku nastąpi, chociaż niekoniecznie, że to będzie koniec końców ten polski kapitał, tak? Bo mówię, że tu są różnego rodzaju obawy. A my sobie przejdziemy ale płynnie. Wiesz co, zanim pójdziemy dalej, tu chyba trzeba jeszcze pamiętać o tym. Tak naprawdę trwa obecnie chyba mocne przeliczanie przez Rosjan, jaki jeszcze majątek firm niemieckich. Pamiętajmy o tym Linde. My już powiedzieliśmy jakiś czas temu, że to już jest przesądzone. Tymczasem Rosjanie tam machają pewną chorągiewką, ale możemy się powymieniać. I takich przypadków chyba oni teraz zgromadzili chyba w jednym ręku wszystkie Rosjanie do targów. I takie rzeczy jak właśnie ta rafineria PCK, to o czym za chwilę będziemy mówić dalej, raczej nie, bo to jest z innego, że tak powiem, rozdania, ale oprócz tego są jeszcze te strategiczne magazyny gazu i ziemnego i tym podobne. Chyba będą ostre targi wymienne w zakresie pewnych kompensat. Tak możliwe, że się będzie zdarzało i ta delegacja, która wtedy była z Rosnieftu, bardzo w sumie nieoficjalnie, bo się najpierw z Rosjanami nie rozmawiają, a potem, no to jak mogli się nie rozmawiać, jak delegacja Rosnieftu była u was w Niemczech? A no tak, faktycznie zapomnieliśmy, bo to tak dziennikarze im zarzucali, tak to wszystko wyszło. To mogło być więcej tematów rozmowy. Tak, byli w Berlinie, byli w rafinerii. Słuchaj, natomiast musimy jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, bo ty mówisz, że nie nastąpi, no ale być może właśnie... Poczekaj, ja się tutaj z tobą zgadzam. Niemcy starają się też w wielu aspektach porozumieć z Rosjanami przed czerwcem, bo istnieje ryzyko, że do czerwca mamy spotkanie G7, gdzie Amerykanie cisną na te zabranie, konfiskatę rosyjskich aktywów, zamrożonych, tak? I wiesz, jeżeli ich przycisną, no to lepiej, żeby już częściowo z Rosjanami byli dogadani na różne wymiany jakieś, tak, niż poszli na ostro na zasadzie Rosjanie, wiesz, zabierają, Niemcy zabierają, tak? A więc no tu próbują dojść do jakiegoś prawdopodobnie kompromisu. No i tu znowuż prawdopodobnie rząd Scholza, my nie wiemy o wszystkich, natomiast no tak to wygląda, tak to wygląda, że próbują, no ale to jest też pozytywny Czyli sygnał, domknąłeś to, o czym ja myślałem od drugiej strony i to się spina. Bo to może pokazywać, że Niemcy chcą się wycofać z relacji handlowych z Rosją, tylko chcą się wycofać na jak najlepszych warunkach, bo wiedzą, że w czerwcu istnieje duże ryzyko, że będą musieli robić to bardzo szybkim, nie? No tak. Jak będą robili bardzo szybko, no to mogą więcej stracić niż zyskać, a jeżeli teraz, no to jest szansa, że jeszcze coś się uda na tym zarobić czy oszczędzić. No i teraz przechodzimy właśnie do następnego tematu. Mamy Gazprom, a tak dokładnie Gazprom International, spółkę zależną Gazpromu, która szuka pieniędzy dla Gazpromu, ogłosiła przetarg na sprzedaż swoich aktywów na Morzu Północnym, co znowuż pokazuje, że teraz po tej stronie rosyjskiej, tak, mamy taką chęć, żeby zacząć wycofywać się z różnego rodzaju inwestycji, które poczyniono na Zachodzie. Tutaj mowa w tym momencie o 50% udziału w spółce joint venture z niemieckim Wintershall Dea. No i tutaj oni wystawili ten swój udział na platformie elektronicznej do sprzedaży. Zobaczymy, czy prawdopodobnie znajdzie się chętny na to. No i to pokazuje, że tak, Gazprom szuka pieniędzy, to pierwszy wniosek. Drugi wniosek, strategicznie zaczyna się wycofywać z tych wspólnych interesów z Niemcami i z Europy Zachodniej, tak? Też planując, że być może, wiesz, jeżeli tego nie zrobią teraz, to ktoś może im na przykład to też znacjonalizować, nie? Zgadza się.
Ale tu jest różnica w podejściu cywilizacyjnym. Stety, niestety. Tak. Rosjanie przymuszają do pewnych rzeczy u siebie firmy zachodnie, każą, obcinając zdolności transferowe tego wszystkiego, każąc tym, ile musi zostać jako rozliczenie, że trzeba jeszcze zapłacić za możliwość wyjścia. A tu Tak. co? Po prostu ogłaszają na platformie, szukamy chętnych, przetarg, sprzedamy, cześć jak czapka. No nie wiem, jak będzie z transferem pieniędzy, ale myślę, że sobie poradzą. Natomiast Zachód pozwala bez strat po rynkowych cenach teoretycznie. No zobaczymy, wiesz co, zobaczymy moim zdaniem, jeżeli wiesz, oni też tego nie sprzedadzą, no bo, no ale to też trzeci wniosek, skoro to sprzedają, no oczywiście te pieniądze są ważne, bo można jeszcze jakieś pieniądze sensowne uzyskać, a w przyszłym roku to może się okazać, że żadnych pieniędzy, a żadnych wpływów z tego nie będzie, no to takie rozsądne. No ale to też pokazuje, że powrót do tego business as usual zaczyna po obu stronach dominować powoli takie zdanie, że będzie bardzo trudny że to i nie nastąpi szybko. Że będzie bardzo trudny i nie nastąpi szybko. To czyli on po kiedyś czesku nastąpi. To se ne vrati. Tak, on kiedyś nastąpi, ale być może za dekadę, być może dopiero za te 6 lat, nie? Przy następnych wyborach, tak, no, prezydenckich, no bo tutaj też Putin zakłada chyba, że to są ostatnie jego wybory i powiem ostatnia kadencja, no ale to zobaczymy. Ja też Biznes zachodni zobaczył, co w obliczu kłopotów dyplomatycznych dzieje się z ich interesami w Rosji, czego się mogą spodziewać względem cywilizowanych krajów Zachodu i teraz od tej pory ostrożność przy wchodzeniu na rynki rosyjskie kapitałowo będzie podniesiona o kilkaset procent. No tak, też zgoda, chociaż biznes ma krótką pamięć i tutaj ale akurat... będą dodatkowe zabezpieczenia, tym podobne, to wszystko. Więc zmieni się sposób realizacji, chociaż klimat... Z jednej strony tak, z drugiej strony dzisiaj rano mówiliśmy z Łukaszem na temat inwestycji niemieckich w Chinach, no i czasami ma się wrażenie, że im się wydaje, że w Chinach im się nic złego nie może przydarzyć, tak? Tak jakby... No nie, wcale. Branża samochodowa się już o tym przekonała, branża turbin wiatrowych... To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite, tak, cały czas te inwestycje są i cały czas jest jakaś taka, moim zdaniem, no jeżeli się współpracuje z krajami takimi jak Rosja, Chiny, no to trzeba się liczyć z dużym ryzykiem, tak? A nie naiwnie zakładać, że skoro jest się dużą firmą, to ich to nie dotyczy. No tak, i branża samochodowa się przekonała, ile straciła, bo właśnie są wygryzani. Potężny ładunek samochodów elektrycznych ale to z Chin przypłynął. Żeby cały czas brnąć w te Chiny, no ale okej. Nie ma może innego pomysłu. Słuchajcie, przejdziemy do miejsca 7 i zrobimy sobie troszeczkę taką zmianę, czyli rząd przeznaczył dodatkowe 30 milionów rubli na wypłaty dla matek bohaterek. I tu nie chodzi o matki, które są matkami bohaterów, obrońców ojczyzny, specjalnej operacji wojennej, tylko matki bohaterki to są te, które rodzą powyżej 10 dzieci. No i mi to niestety przypomina to, co było po naszej zachodniej stronie, za Rzeszy. Tam też mieliśmy różnego rodzaju takie programy. Program, który został uruchomiony przez Putina, tutaj Matki Bohaterki, on w maju 2023 uruchomił ten program, wręczając insygnia honorowe i tytuł Matki Bohaterki Ludmile Badmajewej, no taka pani z Buriacji, nikomu nieznana, ale Mednie Kadyrowej, to już bardziej znana, bo to jest żona przywódcy Ramzana Kadyrowa, no i ona może się pochwalić 13 dziećmi. Tak, więc... 13 dzieci. I to pokazuje skalę przyrostu naturalnego w społecznościach muzułmańskich w Moskwie, tak? Versus Rosjanie. Znaczy to w Czeczenii, bo ona tak, natomiast pokazuje tak, że przyrosty są właśnie w
w tej części muzułmańskiej. No i też takie są prognozy i olbrzymi problem, o którym wielokrotnie mówiliśmy, ten demograficzny, czyli niski. No i ostatnio też w przemówieniu Putin znowuż poruszał ten problem, czyli ogłoszenie tego programu Rodina. No te pakiety becikowe, macierzyńskie, jak zwał, tak zwał, różnego rodzaju pomoc dla tych wielodzietnych rodzin. No z jednej strony pozytywne, natomiast pokazuje, że Rosja ma olbrzymi problem, no i teraz to się potęguje, no bo jednak giną najczęściej młodzi mężczyźni, już niezależnie skąd oni pochodzą. No i to nie poprawia, tak, rosyjskich statystyk. Te statystyki są bardzo pesymistyczne, a bardzo optymistyczne właśnie dla tych nieetnicznych Rosjan, tak bym to nazwał. Dokładnie tak jak mówisz. Tutaj wcześniej czy później musi nastąpić pewna zmiana w Rosji, no bo po prostu tych Rosjan etnicznych będzie coraz ubywało. W tym całym XIX, jeśli ja dobrze pamiętam, orędziu putinowskim było o różnych programach. Program Rodina, który wymieniłeś, program kadry, czyli elitą nową Rosji mają być ci właśnie, którzy przeżyją specjalną operację wojskową. No ja im bardzo gratuluję, bo najwięcej z tych, którzy przeżywają, to są największe zakapiory z więzień rosyjskich, które terroryzują sobie, że tak powiem, kolegów, towarzyszy broni, którzy muszą iść z przodu, a oni się bezpiecznie z tyłu trzymają. Oni przeżyją, to będzie nowa elita Rosji. Gratuluję, ale jest jeszcze jedna rzecz. Przecież zaczęli od razu Siłuanowa ćwiczyć, jakie będą koszty tych wszystkich programów. No i tam gdzieś wyszło, że w przestrzeni iluś tam lat na te wszystkie programy, łącznie z nauczycielami, 6 lat, 10 bilionów rubli. No dobrze. I miliardów euro. Dobrze, i teraz proste porównanie. Ile w tej chwili wydają na specjalną operację wojskową w skali jednego roku? No tak 170, 150, 170. Tu w 6 lat w rozwój społeczeństwa, albo raczej w powstrzymanie degradacji, tak to sobie wymyślili, wydadzą 100 miliardów dolarów, a na samą specjalną operację wojskową i trzymanie narodu za mordę 170 w skali jednego roku. No i to pokazuje, co jest ważne w Rosji. Tam trzeba jeszcze powiedzieć, że chcą wprowadzić progresję, tak, które w Rosji był raczej taki podatek i system liniowy, jeżeli chodzi o podatki dochodowe. Co było też zaskoczeniem i to jest ciekawe dla Ministerstwa Finansów, bo tego chyba pierwotnie miało nie być w tym przemówieniu. I on teraz opracowuje na polecenie Putina właśnie ten system progresywny, bo część oczywiście tam wprowadzili teraz taką element progresji, natomiast ma być podobno duża progresja, taka bardziej przypominająca, ten system ma przypominać systemy zachodnie. Czyli tam ma być 3 albo nawet 4 progi podatkowe. Więc dosyć ciekawe. Ciekawa zmiana, no znowuż jak gdyby uderzająca w klasę przede wszystkim średnią i tą bardziej, która sobie radzi, a która w teorii, no i taki chyba miał być przekaz Putina, ma bronić tych najbiedniejszych, tak, i tą głubinkę osławioną. Ale jednocześnie tam się pojawił bardzo mocny akcent dotyczący wychowywania młodzieży od najmłodszych lat. Patriotyczny. Pewien, tak, nazwijmy to patriotyczny, ja bym to nazwał raczej bliski pewnemu profanatyzmowi sposób i na to będą spore środki w tym wszystkim i po to, żeby to dobrze funkcjonowało, będą szły nakłady na nauczycieli w tej kolejności. Żeby uzyskać stada fanatyków, dawnych komsomolców można powiedzieć, pójdą nakłady na edukację. W ten sposób, taka kolejność zdarzeń. Tak. No, na nieszczęście w tym samym czasie prasa opisywała podwójne morderstwo na nauczycielce roku właśnie przez bohatera Rosji i to tak bardzo mocno kontrastowało z tym przemówieniem, bo na jedynce było przemówienie Putina, a jak się otworzyło na stronę drugą, to opisane było makabryczne morderstwo, tak, którego dopuścił się bohater Rosji, recydywista. Przyszła elita miała być. Tak, nowa elita.
3-krotnie skazany, który wrócił, znaczy dostał amnestię, został wysłany na Ukrainę, wrócił z tej Ukrainy, chodził po wsi i narzekał, że brak szacunku, a on jest przecież bohaterem. I to było jednym z podłoży prawdopodobnie tych kolejnych zabójstw, tak? Bo tutaj zamordował 2 osoby w sposób taki bestialski. No i teraz wszyscy oczywiście tam też opisywali, że jest duże ryzyko, że on z powrotem pójdzie na tą Ukrainę. I to taki będzie nieskończony. No tak, znaczy kiedyś się może ten cykl skończy, tak? Ale jak on zostanie pewnie zamordowany przez Ukraińców, czy tam zabity może. Ruska Radina potrzebuje obecnie takich zakapiorków, ale dodajmy... Tak, no i z tego tygodnia jeszcze jeden akcent, który akurat najmniej pasował Kremlowi, czyli pogrzeb Nawalnego. A, tak. Bo wbrew pozorom... Ja pominąłem, tak? Pominąłem. Nie, sam Nawalny dla mnie, on był też nacjonalistą rosyjskim i ja bym... Zostawiam to w ogóle w spokoju. Natomiast co do zasady było to niewygodne zdarzenie dla Kremla. Zabezpieczali się intensywnie, ale ilość Rosjan, którzy jednak pomimo pewnych wręcz reperkusji z tego tytułu poszła, żeby oddać hołd temu człowiekowi po śmierci, spektakularnie duża. Tak, duża ilość. Do końca nie wiadomo było, czy pogrzeb się odbędzie, czy nie. Nie chciano wydać tego ciała rodzinie. W końcu zgodzono się, próbowano wyciszyć te informacje o tym pogrzebie. Natomiast tak. No pewnie w tej nowej Rosji kiedyś być może będzie w kanonie jakichś bohaterów, tak? Dziwne, ale tak może być. Bo został zamordowany przez władzę, czy przez samego Putina, czy przez jakąś część, tak, tego reżimu, establishmentu, tego nie wiemy. To my sobie przejdziemy, słuchajcie, do następnego miejsca. No już będzie gospodarczo. Już gospodarczo. Luty się zakończył, mamy marzec. No i Turcy podali informacje na temat wymiany handlowej z innymi krajami. No i wygląda to dosyć słabo. Turecka gospodarka olbrzymie problemy. Nie potrafi się jak gdyby podnieść z tych problemów. No i jednym z problemów jest wymiana handlowa z Rosją, która w zeszłym roku szła świetnie, bo mieliśmy wzrosty, nawet dwukrotne, a teraz mamy spadki. No i jeżeli chodzi o styczeń, mówiliśmy, że zaczęły się te spadki związane z sankcjami tak zwanymi wtórnymi i odmową tureckich banków do realizacji przelewów do Rosji, z Rosji, dla Rosjan, dla firm działających jako spółki joint venture i tak dalej. Natomiast w lutym sytuacja się nie poprawiła. Spadek, jeżeli chodzi o eksport z Turcji do Rosji, czyli wysyłanych towarów do Rosji o 33%, duży, rok do roku. A w drugą stronę też spadek, to jest ciekawe, co pokazuje, że też ta gospodarka ma się słabo, ale też są problemy z płatnością za te surowce, bo tam mamy spadek 36%, a miało być lepiej, bo Turcy mieli brać paliwa. Tych paliw nie będą brać, ale przynajmniej części, ale to sobie powiemy dalej dlaczego, bo to już sami Rosjanie ograniczyli. Ropę zwiększyli zakupy ropy, no ale jak nie płacą, no to firmy też nie chcą wysyłać, a tam są już opóźnienia miesięczne. Miesięczne opóźnienia potrafią być ponad nawet miesięczne. A w tym momencie... No i problem cały czas nierozwiązany. Zaczyna to być też problemem dla Turcji, tak? No bo jednak ta wymiana handlowa z Rosją może nie jakaś, ona nie jest kluczowa, no ale to jest kolejny kamyczek, tak? Który tutaj tą gospodarkę do dołu ciągnie. No, Turcja jest ważna dla innych i inni będą się starali stabilizować tą sytuację, o czym dojdziemy w kolejnym punkcie, bo bez Turków, co niektórzy inni w Europie, a bardzo lubiący przecież Kreml i Moskwę, mogą mieć swoje kłopoty. Turcja, myślę, że owszem, problemy ma, ale potrafi na niskim pułapie zarządzać jednak tym problemem cały czas u siebie, bo pomimo tego, że mają taki poziom inflacji i kłopotów gospodarczych,
część ich przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowy, cały czas się rozwija i notuje, nie da się ukryć, sukcesy. Więc to jest kraj wielu skrajności w tym względzie, a jednocześnie nastawiają się bardzo mocno na różnego rodzaju usługi, tanie usługi dla Europy i to się udaje. Rozwój branży kosmetologicznej, przeszczepy włosów, dentyści w Turcji na rzecz reszty Europy, to jest skok po kilkadziesiąt procent rocznie i świat z tego korzysta i ta inflacja, która tam szaleje, daje też pewną premię, jak się okazuje, rozwojowi mimo wszystko, a drugi obieg, jaki jest w wykonaniu czy to euro, czy dolara, stabilizuje tą gospodarkę mimo wszystko. Tak, tylko może też wytłumaczmy, dlaczego te tureckie banki nie realizują tych przelewów. One się boją kryzysu finansowego, ponieważ jeżeli Turcji grozi jakiś kryzys, to kryzys związany właśnie z bankami, z finansami i jakiekolwiek tutaj zakłócenie tego systemu finansowego ze strony zachodniej spowodowałoby załamanie całego systemu finansowego w Turcji. I to normalnie grozi, moim zdaniem, bankom tureckim, po prostu niewypłacalność, bankructwa i tak dalej w związku z tym. Bo o ile ta część, tak jak ty mówisz, przemysłowa, gospodarcza radzi sobie nawet przy wysokiej inflacji lepiej lub gorzej, to ten system finansowy wiemy, że ma problemy i mogą się pojawić problemy z płynnością, szczególnie jeżeli by się okazało, że któryś z banków tureckich by został wpisany na listę amerykańską. Znaczy wiesz, Turcja będzie sobie radziła. A to groziło, bo Amerykanie, no i to też wchodzimy w pewne elementy związane z tymi negocjacjami, bo tam my mówiliśmy o tych samolotach tylko, tak, natomiast no, Amerykanie dosyć mocno grali po prostu tą kartą finansową. Jeżeli Turcy by się mocno opierali, no to właśnie mogłoby się zdarzyć, że jeden bank, być może dwa, zostałyby wpisane na listę, co mogłoby pociągnąć po prostu takie domino, jeden by zbankrutował, następny by zbankrutował, ludzie wpadliby w panikę, tak, i tak dalej, i tak dalej. Turcja funkcjonowała dobrze dzięki dwóm zjawiskom. Pierwszy to potężna i ekonomicznie silna diaspora w Niemczech, które wysyła non-stop mnóstwo euro do Turcji. I to jest bardzo ważna rzecz. I druga rzecz, oni świetnie legalizowali interesy Iranu przez wiele lat, pomagając Iranowi w handlu, czerpiąc z tego olbrzymie korzyści. Ale od kiedy jest teraz ta wojna i Iran wyszedł z cienia, nawiązał relacje dyplomatyczne z chociażby Arabią Saudyjską, w BRICS-ie zaczął istnieć i może sobie pozwalać na robienie interesów z Chinami, znaczenie tureckiego pośrednictwa potężnie spadło i tu mocno turecki biznes stracił zastrzyk pieniędzy, jakie tytułem prowizji inkasował. Tak, i teraz Turcy moim zdaniem będą musieli uważać podwójnie, no bo tak, już to wejście tych krajów do NATO nastąpiło, na czym Amerykanom zależało. Natomiast współpraca z Rosją, która nastąpiła w 2022, znaczy ona wcześniej nastąpiła, natomiast tutaj my na tym się koncentrowaliśmy i trwa w 2023, musi zostać ograniczona, bo istnieje realne ryzyko, że tureckie firmy, a szczególnie system ten bankowy, zostanie wpisany na amerykańską listę, co, tak jak mówię, no, zakończyłoby się katastrofą w mojej ocenie. Skoro chińskie banki się tego przestraszyły, to dlaczego no tak, będziemy o tym mówić, tak, że wszyscy się tego boją, a w przypadku Turcji przy ich problemach to no, powtórka byłaby z Grecji, tak, mniej więcej takiego załamania i podobne problemy, jak nie większe w tym momencie, no i to też by zagrażało pewnie nawet rządowi, tak, i prezydentowi, tak jednak. A więc muszą się z tym liczyć i moim zdaniem muszą ograniczyć albo tak zrobić, żeby ta pomoc Rosji została ograniczona, a Turcja jest jak gdyby do tej pory była bardzo ważnym szlakiem transportowym, jeżeli chodzi o import równoległy, tak? Jeżeli chodzi szczególnie o Europę.
No ale Turcja co zrobiła teraz? Właśnie ogłosiła zaproszenie do tego, żeby jakiekolwiek rokowania pokojowe między Rosją a Ukrainą odbywały się za jej pośrednictwem na jej terytorium. Mhm. Niedługo później to samo powiedziały władze w Pekinie. Całkiem możliwe, że za chwilę takie samo oświadczenie wyda Arabia Saudyjska. Tak, natomiast to wiesz, to jest jak gdyby inna moim zdaniem warstwa. Turcji by oczywiście zależało tak, żeby ten konflikt, i to szczerze, tak, żeby konflikt akurat na Ukrainie się zakończył, bo to nie jest w ich interesie, szczególnie jeżeli pojawiłyby się, tak jak mówię, sankcje wtórne na tureckie firmy, one chcą jak gdyby handlować z tymi rosyjskimi firmami. Teraz to po prostu przez najbliższe miesiące będzie trudne. Trzeba będzie tworzyć jakieś firmy, słupy i te koszty po prostu tego handlu wzrosną. One będą się powoli pewnie odbudowywać, natomiast no muszą mocno moim zdaniem uważać, jeżeli chodzi o tą współpracę z Rosją. I my sobie teraz przyjdziemy do miejsca piątego. Więc dosyć blisko. Węgry. Mamy wypowiedź tutaj węgierskiego rządu, który ogłosił, że nie potrzebuje tranzytu ukraińskiego gazu, ponieważ to część naszych ekspertów zapomina, no, większość gazu ciągnie przez Turkish Stream, a więc jedynie tam jakieś niedobory, tak, jest możliwość wysłania drużbą. No i tutaj z tego punktu widzenia uważa, że no prawdopodobnie to trochę tak w stylu węgierskim oznacza, że my nie będziemy blokować zamknięcia, czyli to, co chce Unia Europejska zrobić, co ogłosiły już powoli Austria, OMV jedynie trochę się sprzeciwiał, ale tak, że tak powiem trochę, czyli wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, no i zamknięcia drużby, co spowodowałoby największe problemy w Austrii, na Słowacji. Austria już zakontraktowała dostawy w spocie gazu razem z Unią Europejską, a więc widać, że się przygotowują. A szczerze powiedziawszy, to Słowacja nie widzę, żeby cokolwiek zrobiła, chyba że rozmawia tutaj z Polakami, o czym polskie władze nie informują, ani słowackie władze nie informują, bo nie wydaje się, żeby w jakikolwiek sposób się starali zabezpieczyć. Zgadza się. Tam jest też mowa, że mogą korzystać też z ukraińskiego gazu, bo w przypadku Słowacji być może, czyli drużba by istniała, ale tam by nie płynął już rosyjski gaz, tylko płynąłby ukraiński gaz i wtedy by kontraktowali bezpośrednio. No to oni aż takich dużych nie potrzebują. Więc też taka opcja istnieje, natomiast no, patrząc na to, co robi Fico, no to no, z kimś będzie musiał się dogadać. A też trochę stracił, mówiąc zbyt dużo i dziwnych rzeczy po tej konferencji w Paryżu, więc poziom zaufania do Fico jest mniej więcej równy poziomowi zaufania obecnie do Scholza wśród partnerów, no i do Orbana. No, tak. No trochę może, no te jego wypowiedzi nie są takie, widać, że to jest bardziej... Ale wiesz, on użył słów dokumenty opatrzone klauzulami tajemnicy tajności. I nie powiem co dokładnie, ale no sorry, jeżeli ktoś takie coś robi, no to dyskwalifikuje się w oczach swoich partnerów. Tak, no tak jak mówię, Słowacy będą musieli ten gaz z jakiegoś kierunku pozyskać. Nie wydaje mi się, że będą w stanie zablokować i dogadać się, no bo musieliby się dogadać, z kimś muszą się dogadać. Albo z Ukrainą, że będzie tranzyt rosyjskiego gazu i na zasadzie takiej, że Rosjanie dostarczają do granicy, a umowa jest pomiędzy Ukrainą a Słowacją, albo że będzie to ukraiński gaz, albo że Polacy przez swoje terytorium z jakiegoś kierunku dostarczą ten gaz. No i tutaj jak na razie ja przynajmniej nie słyszałem a mamy luty. Takie rzeczy trochę trwają, tak? Różnego rodzaju jednak umowy.
na miejscu Fico bym się spieszył, żeby się nie okazało, że za moment będzie Słowacja bez gazu. No to byłby No cóż, duży Słowacja problem. może długo pojechać dzięki energii atomowej i oni od dawna postulowali wewnętrznie u siebie przechodzenie na kwestie elektryczne, więc coś robili, zanim jeszcze Fico nastał w chwili obecnej, na wszelki wypadek. Możliwe, że na to właśnie stawiają, ale to za długo na tym nie pociągną niestety. Nie, szczególnie, że tutaj, no tak jak mówię, można pewnie byłoby się porozumieć. Na ten moment ja nic nie słyszałem. Być może dopiero zamierzają. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym rosyjski rząd zakazał eksportu benzyny na 6 miesięcy. Mamy informację z wczoraj, że mamy kolejny nalot dronowy, tym razem na Teodozję. Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało, że zestrzelono 38 dronów bez strat, bez rannych. Celem ataku był skład paliw i port w Teodozji. Tym głównym celem. Ministerstwo podało, że wszystkie drony zostały unieszkodliwione, nie było ofiar ani strat. Filmy z mediów społecznościowych wskazują jednak, że skład paliw brał udział, ale prawdopodobnie nie było jakiegoś dużego pożaru, bo wybuchł pożar po kilku godzinach ugaszono. Tak, tam ten mniej więcej materiał wskazywałby, że być może tego paliwa dużo się nie spaliło. Zobaczymy. Natomiast jest to kolejne uderzenie. Mamy też, no chyba można powiedzieć właśnie, czy to akcja dronowa, czy to akcja sabotażowa, bo dosyć daleko w Jekaterynburgu doszło do eksplozji podstacji energetycznej Kalinskaja, która zasilała 3 przedsiębiorstwa zbrojeniowe. No i tam przeszli No na i tu raczej już chodzi system. o dywersję. Raczej. No ale Raczej. to wszystko... No, ale mógł być też, wiesz, dron odpalony, powiedzmy tam, wydaje się, gdzieś z jakiegoś bliskiego miejsca, że tak powiem. Ale tak, dron odpalony z jakiejś tam racjonalnej bliskiej raczej to też dywersja. Takiej trasy by nie pokonał, tak się wydaje. Chociaż niczego nie można... Tudzież taka podstacja elektryczna, energetyczna, bardzo precyzyjnie do trafienia na dużej odległości, mały cel. Trudno powiedzieć. Raczej w pobliżu był ktoś lub coś, czego użył, żeby tą podstację zniszczyć. I pamiętajmy, przy 30-paroletnich zaległościach w rozwoju sieci elektroenergetycznych w Rosji, punktowe uderzenia w tą sieć naprawdę będą bardzo komplikowały Rosjanom życie, bo ilość tych możliwych bypassów do zrobienia coraz bardziej się kurczy. Tak, natomiast widzimy kolejne uderzenie. Tak jak ja mówiłem, te uderzenia Ukraińcy będą próbować. Na razie można powiedzieć, jeżeli chodzi o ostatni tydzień, nie mieliśmy jakieś dużo, tam też były uderzenia na podstacje właśnie elektryczne w innych miejscach. Rosjanie się oczywiście tym bardzo skąpo chwalą, natomiast co jakiś czas dostaje się głównie do mediów społecznościowych, no bo ktoś nakręci film, czy coś opublikuje na Telegramie. Widać, że tutaj starają się, żeby te informacje nie wyciekały, szczególnie przed wyborami, no bo one nie są tutaj pozytywne. No mamy informacje, zanim jeszcze przejdziemy do tego zakazu benzyny, sprzedaży, tak. Spadających Su-34. Tu Ukraińcy się chwalą. Trudno stwierdzić, ile faktycznie spadło, no bo jeżeli spada to na terytorium rosyjskim, to tak jak mówię, jeżeli nie mamy jakiegoś odpisywałem ci wczoraj na to pytanie z mediów społecznościowych, natomiast no ja jednak bym wskazywał, że mają jakiś powód Ukraińcy, że się chwalą, no bo jednak część, mamy też potwierdzenia i samolotów Su-34, Su-35, no prawie wszystko spada, tak, Rosjanom. Możemy oczywiście to z tych nowoczesnych maszyn. Z tych nowoczesnych maszyn, tak. Możemy oczywiście dyskutować, czy tam za każdym razem to jest prawda, tak, to co Ukraińcy podają, natomiast no, oni podają
że im to głównie znika z systemów radarowych, a więc raczej bym wskazywał, że jakoś mocno to chyba nie przesadzają. To znaczy tak, podstawowe sposoby weryfikacji przez Ukraińców stosowane to jest to, że znika z ekranu radaru. 2, że włączają się automatyczne nadajniki ratunkowe, tak, które są w fotelach katapultowanych. I weryfikacja obrazowa wykazała, że z tych 13-14 maszyn około, w tym tych 2 A50 awaksów, że tak powiem, rosyjskich, no to na pewno potwierdzonych jest 7. Pozostałe, powiedzmy, że są w trakcie weryfikacji, ale coś jest na rzeczy, skoro obecnie te samoloty A50 latają, praktycznie przestały latać. Na razie zastanawiają się, co robić i jak robić. Być może wszystkie pójdą do jakiegoś na razie upgrade'u. ogłosili wznowienie produkcji. Tak, wiem, że ogłosili, że wznowią, ale ta produkcja w tym przypadku to będzie co najwyżej zubożona wersja polegająca na modyfikacji tego, co stoi w magazynach, nieużywane, tak, ale było źródłem części dla tych, które latają. Tak, więc chcą wyremontować te, które jeszcze tam zostały. To ani tak im to jest żadna nowa produkcja, żebyśmy pamiętali. W przypadku samolotów innych niż Su-57, Su-35 i Su-34 to są 3 samoloty, które rzeczywiście produkcja oznacza wyprodukowanie od nowa. Wszystkie inne pozostałe hasło produkcja oznacza remont, modernizację, modyfikację, ale nic, co powstaje od nowa. No dobrze, to my sobie przejdziemy. Znaczy to też jest ciekawe, że tak daleko też od frontu spadają te samoloty, no ale... Tak, ale pamiętajmy jeszcze jedna rzecz, ten zakaz eksportu paliw. Kiedy myśmy o tym mówili, że tak się zapewne znowu zdarzy, bo już raz zakaz eksportu benzyny był. Teraz jest on skutkiem tych wszystkich skumulowanych ataków na rafinerię i awarii, tudzież dywersji w tychże rafineriach, więc spadła ta produkcja chyba o około 9%, jak mówiliśmy o tym za 2 tygodnie temu, prawda? Tak, znaczy pierwszy raz mówiłem o tym 1,5 miesiąca temu, tam Mateusz chyba znalazł jakiś pierwszy tekst, w którym o tym pisałem czy mówiłem, natomiast no potem to wszystko wskazywało, że to będzie prawdopodobne. Mówiliśmy u Ciebie chyba 2 razy we wspólnym materiale, a więc sytuacja była spodziewana. Wydarzyło. Tak, wydarzyło się mniej więcej to, że od 1 marca, i to jest ciekawe, na dosyć długo, znaczy można oczywiście to zmienić, natomiast na 6 miesięcy zostało ogłoszony zakaz eksportu benzyny i to jest o tyle dziwne, znaczy, że zakaz jest, to mówiliśmy, że będzie, natomiast dziwne jest, że na tak długi okres już ogłoszono, dlatego że ostatnio jak ogłoszono ten zakaz sprzedaży paliw na koniec września, tak, kiedy ta sytuacja z tym tłumikiem i z tymi cenami była i były braki na stacjach, no to wtedy mówiono tak miesiąc, maksymalnie 2 miesiące, tak, że on będzie, natomiast no teraz już rząd zapowiedział tak bardzo ostrożnościowo 6 miesięcy, co też pokazuje, że ma informacje z rafinerii, że tamte remonty będą długotrwałe i woli przygotować rynek, że będzie dłuższy zakaz i firmy do tego, że będzie dłużej, niż to wydłużać. I czyli ogłosić na miesiąc, potem znowuż o miesiąc przedłużyć i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to niekorzystnie mogłoby być odbierane przez rynek, a w momencie, kiedy on ogłosił na te 6 miesięcy, no tutaj też ma nadzieję, że te ceny się ustabilizują i nie będzie braków na rynku krajowym, szczególnie jeżeli chodzi o benzynę. A do tego jeszcze jest szansa na stary radziecki numer. Jeżeli by się okazało, że przed upływem 6 miesięcy uda im się naprawić tyle, co się uda, to właśnie sukces będzie przeogromny. Więc... Tak. To jest akurat moim zdaniem dobry zabieg, ale trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ten zakaz no jest po tych uderzeniach dronowych, trzeba to powiązać i tych akcjach sabotażowych i też problemach, jeżeli chodzi o sankcje, no bo po prostu nie ma jak zamówić tych części zapasowych, wymiennych. No i on uderzy bardzo silnie
firmy naftowe. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że będzie zakaz benzyny, to będą musiały też ograniczyć eksport diesla. I teraz już ograniczyły, tak? Bo muszą zapewnić na rynku krajowym, tak? No zobaczymy, jak to będzie respektowane przez nich, natomiast ten zakaz benzyny będzie, ale może powstać po raz kolejny w tym roku, i to znowuż mówię, pierwszy raz u Ciebie chyba, bo wcześniej tego nie wspominałem, może odnowić się problem szarego eksportu. Ale długi zakaz, tak, benzyny. No raczej długi zakaz, możliwość cały czas handlu z EUG, czyli z Kazachstanem, czyli można sobie wziąć tą cysternę, pojechać sobie do Kazachstanu, nikt nas nie zatrzyma z grubsza, a tam się to rozpłynie, bo miało być dla kazachskiej jakiejś tam firmy, nie? I tam w papierach będzie, no a dalej to już nikt nie będzie przecież sprawdzał. Wygląda to również, że taki zakaz będzie służył firmom, które do tej pory trudniły się tym procederem. Dla rafinerii i dla firm tych naftowych, wydobywających, to są złe informacje, szczególnie dla rafinerii, bo to wygląda tak, że na rynek krajowy będą musieli produkować nawet z tym tłumikiem po dosyć niskich cenach, nie będą mogli tych cen zwiększyć, nie? A na eksport, gdzie się najbardziej opłacało, no nie będą mogli, albo w małym zakresie, no co może spowodować pewien efekt, a jeszcze na rynku krajowym będą ci pośrednicy wykupywać, no i najbardziej na tym zarobią ci pośrednicy, bo oni kupią po prostu dotowaną, tanią benzynę rosyjską, przewiozą do Kazachstanu i tam dalej sobie odsprzedadzą, tak? Czy przewiozą to do, powiedzmy, jeszcze jakiegoś innego kraju i dalej gdzieś ta benzyna zostanie na przykład przeszmuglowana. Rafinerie będą zainteresowane w tym momencie ograniczeniem produkcji. Czyli będą te remonty mogły się też wydłużać, nie dlatego, że są potrzebne, tylko dlatego, że ta produkcja jest nieopłacalna. Tak? I tu się kłania pytanie, czy będą mogli sprzedawać więcej surowej ropy skierowane do Saudyjczyków. I teraz będą zainteresowani sprzedażą większą ilością surowej ropy, co może negatywnie wpłynąć na cenę. No bo z czegoś trzeba żyć, tak? Skoro nie można sprzedawać paliw, na których miało się wyższą marżę, no to trzeba sprzedawać surową ropę. Tu jeżeli chodzi o surową ropę, no cały czas jest problem OPEC, czyli nie mogą sobie tak teoretycznie ile chcą sprzedawać i muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami. No ale drugi element, no to jest właśnie kwestia tego, że te firmy muszą z czegoś zarabiać. No i znowuż też, jeżeli puszczą więcej tej ropy na rynek, no to cena, może to wpłynąć na cenę ropy. A popatrz, właśnie Chiny znalazły i ESPO by się więcej... Tak, a Chiny właśnie ogłosiły, że znalazły największe na świecie złoża ropy u siebie na Morzu Żółtym, w Zatoce Bohaj. A to teraz ja Ci przypomnę, że pierwszy raz o tym mówiłem ponad rok temu u Ciebie, i wtedy pamiętam, że co niektórzy forumowicze tak się z tego śmiali i mówili, że ale przecież Chiny nie mają, ale jak, to są największym importerem. Ja mówiłem, że tam są duże, bo były takie ekspertyzy, no i one się w tym momencie potwierdziły już oficjalnie, ponieważ Chiny planowały, ja widziałem te raporty, stać się w którymś momencie i rozważały, to nie jest tak, że staną się na pewno, rozważały stanie się eksporterem netto paliw przede wszystkim, ropy naftowej, ale przede wszystkim paliw. No i korzystając z własnych zasobów. Więc w tym momencie dla nich ropa rosyjska za chwilę może być nawet w obniżonej cenie nieatrakcyjna, bo będą mieli swój własny towar i Rosja będzie im musiała sprzedawać po jeszcze niższych cenach. Tak, a posiadanie, dużych zasobów ropy przez Chiny, no to stają się jeszcze ważniejszym rozgrywającej w tej części świata. Dokładnie. Tak, no bo mogą, dostarczać, mogą grać, tak jak Rosjanie grają, tak tą ropą mogą grać właśnie, no i stają się, zupełnie innym partnerem dla Arabii, dla innych krajów, tak, no to to się wszystko zaczyna zmieniać, nie, do tej pory byli klientem, a teraz mogą być niezależni, i tak dalej, nie.
nawet posiadając te zasoby, nawet i dlatego oni to ogłosili tak szeroko, bo to już chodziło, tak jak mówię, jakiś czas temu, nie? Te informacje w branży. Natomiast ponieważ oni to ogłosili, właśnie chcąc wpłynąć na poszczególne kraje, no bo już nawet ta sama informacja no, jest taką kartą przetargową w jakichś kontraktach, na przykład z taką Arabią Saudyjską, bo oni powiedzą, my chcemy upust, a Arabowie powiedzą nie. No to w takim razie będziemy rozwijać nasze moce, jak nie chcecie długoterminowego kontraktu. I jest jeszcze jedna rzecz. Chiny nic nie mówią o tym, żeby w związku z tym myślały o przystąpieniu do OPEC. I to OPEC będzie raczej prosił Chiny, żeby jak odpalą te złoża, to żeby oni przystąpili i regulowali wraz z nimi ceny na świecie, a Chiny wcale tego nie muszą zrobić. Tak, tylko pamiętajcie, to nie jest tak, że oni rozpoczną produkcję, wydobycie zwiększone za 10 lat, czy za rok, czy za 2, tak? Tu były takie właśnie opracowania i raporty, czy to będzie opłacalne, w jakim terminie, jakie będzie zużycie wtedy tej ropy za powiedzmy 5-10 lat, tak? No bo o takich mniej więcej czasach mówimy. Ale jeszcze jedna ważna deklaracja szefostwa władz chińskich. Wiedząc, w jakim punkcie rozwoju jesteśmy, gotowi jesteśmy ponosić pewne dodatkowe koszty tego, że rozwijamy nasz przemysł. Czytaj, nie będziemy się stosować do zasad wymyślonych takich jak Zielony Ład tu i teraz, bo wolimy rozwinąć naszą gospodarkę w oparciu o tradycyjne zasady, nawet jeśli będzie to przez to trochę nas kosztowało pieniędzy na płacenie jakby kar z tego tytułu, ale rozwiniemy się do takiego poziomu, że potem to my będziemy narzucali warunki. I dokładnie mając teraz tą ropę, oni dalej będą się trzymać technologii opartych na spalaniu kopalnych źródeł energii, takich jak ropa. Bo mają ten argument, do którego nikt im się nie może przyburzyć, bo to jest ich. My przejdziemy sobie teraz do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim FSB, które aresztuje Kiwi, czyli ciąg dalszy sagi odnośnie tego największego systemu płatności w Rosji. Akcje Kiwi, tutaj bank, zaczęły ponownie spadać z powodu wiadomości, ona się bodajże pojawiła chyba w piątek, o kontroli FSB. W sumie po tym, jak Kiwi utraciło zdolności prowadzenia działalności bankowej, papiery wartościowe firmy spadły o 60%. Ale pytanie, teraz a 60 czy tylko? I to jest ciekawe. Tylko można powiedzieć. Tak. Dokładnie. Tam, bo tutaj są takie sprzeczne informacje, cały czas jest bardzo dużo zamieszania wokół tej firmy i bardzo dużo niejednoznaczności. Dlaczego teraz FSB wchodzi też, wiesz? A czemu nie było, że najpierw FSB weszło, a wtedy bank centralny ogłasza cofnięcie licencji, bo wtedy byłoby to bardziej naturalne. Oczywiście. Nie? Że no skoro, wiesz, jest podejrzenie o pranie pieniędzy, natomiast ciekawy też jest oficjalna wersja, bo oficjalnym powodem aresztowania i śledztwa FSB, kontroli, jest wzrost, czy był wzrost liczby oszustw telefonicznych i informatycznych, które zostały popełnione, no zgadnij z jakiego terytorium. Niech zgadnę, najbardziej ich uwiera terytorium Ukrainy. Tak, z Ukrainy, tak. Ale wiesz co? To ja mam pytanie dodatkowe. Jak oni w tym momencie traktują terytorium Ukrainy? Bo że mogli przeciąć różnego rodzaju kable telekomunikacyjne, żeby odciąć Ukrainę, to jest bardzo możliwe. To teraz tam, gdzie na pewno ich nie poprzecinali, to jest terytorium Doniecka, Ługańska, Zaporoże, nawet Krym. I w tym momencie, jeżeli stamtąd mafia rosyjska robi takie rzeczy, wykorzystując to narzędzie Nie, no to jest, wiesz, raczej informacja, że słuchajcie, dla innych na rynku i tak zostało odebrane, dlatego są spadki, że to jest śmierdząca jakaś sprawa, ma drugie dno i jest polityczna, no bo jeżeli oni już próbują w to Ukrainę ubrać. No a tam były oskarżenia przede wszystkim, wiesz, o te kryptowaluty, o tam tą Azję, o to, że też tym systemem, wiesz, o te kasyna, no różne takie inne rzeczy, a o tej Ukrainie to raczej no tego było bardzo mało.
no więc widać, że ktoś jeszcze chce wciągnąć i rozegrać to politycznie. I to też wskazuje, że skoro już wyciągnęli Ukrainę, to kontrola, znaczy na pewno znajdą winnych. Rozumiesz, tak? Bo jakby było, no to powiedzieli, że sprawdzają pod kątem prania pieniędzy, tak? Albo jakoś tak ogólnie, nie? A jeżeli już tutaj wrzucili, wiesz, Ukrainę jako sprawcę tego zamieszania, no to znaczy, że już też pewnie pojawią się za jakiś czas jakieś aresztowania. No dobrze, Kiwi już kłopoty miało wcześniej z rosyjskim nadzorem bankowym. 26 chyba milionów klientów korzystało z dobrodziejstw z tego systemu. Nawet w Polsce można było kiedyś, w komentarzach mi ktoś napisał tydzień temu, że płacił za bilety lotnicze na przykład przez Kiwi czy jakoś tak. No ale okazuje się, że tam jakieś ruchy były inwestorsko-kapitałowe już w styczniu, czyli ktoś wiedział, co się wydarzy. I sytuacja jest trochę zastanawiająco dziwna i dlatego zadałem to pytanie, czy aż o 60% spadły akcje na giełdzie tego Kiwi, czy tylko o 60%? No tutaj wydaje się, że w tym momencie może być tylko, bo moim zdaniem to się nie zakończy, że wiesz, po 10 dniach FSB powie, nie, nic nie znaleźliśmy, nie, wszystko jest okej, nie? Tak. No nie po to się wszczyna kontrolę, po to, żeby coś znaleźć, tak? Oczywiście. I żeby było potwierdzenie, że ktoś tu jest winny, że ten system płatności przestał w Rosji działać, no bo teraz przestał działać, tam są problemy z odzyskaniem tych pieniędzy, trzeba udowodnić, że się miało pieniądze. Dosyć szeroko sprawa jest komentowana w Rosji. Nie wiadomo do końca, co się stanie z nabywcą, bo sama firma została sprzedana, czyli te rosyjskie udziały zostały sprzedane firmie z Hongkongu, której, no i to też takie po rosyjsku trochę, czyli tutaj była to firma z Hongkongu, Fusion Factor, fintech, którego tym prezesem tej nowej, już przejętej firmy miał być stary prezes tej części, czy tam tej rosyjskiej. Tak. Wygląda to słabo. Ja mówiłem, że być może chodziło o to, żeby przeciwdziałać tej transakcji, no bo to tak wyglądało, no bo została sprzedana i dziwnym trafem mamy zawieszenie licencji i akcje FSB. Taki lewy management buyout jakby. Tak, natomiast jest dyskusja tutaj w rosyjskiej prasie, czy ta transakcja może być anulowana, czy nie. No bo czy to jest siła wyższa, czy nie było siły wyższej, czy kupujący został poinformowany, czy nie został wprowadzony w błąd, tak, no to jest jakieś prawnicze zamieszanie, ja nie jestem prawnikiem, zdania są podzielone, większość tutaj tych ekspertów mówi, że transakcja odbyła się prawidłowo, no ale też są jakieś zdania, tak, które mówią, że być może ten nowy właściciel może domagać się odszkodowania takie. Ale tak też cena, patrząc na ilość miliardów rubli, jakaś taka niezbyt wysoka za te aktywa była. No niezbyt, ale to wiesz, to było aktywo cypryjskie sprzedawane w Rosji, no więc no tam doświadczenie mówi, że ostatnie były jeszcze po niższej cenie sprzedawane, niektóre dobre firmy, a więc... Natomiast tak, cena dosyć niska, 23 miliardy rubli, no jeżeli oni mają 26 milionów użytkowników, to tak wychodzi po taniości, szczerze powiedziawszy. Firma, która teoretycznie nie miała żadnych problemów finansowych, nie mówię o tych oskarżeniach, tylko o jakichś problemach, dobrą płynność, dobre wskaźniki, tam wszystko mniej więcej wyglądało, jeżeli popatrzymy na te dane ich, które publikowali, no bardzo dobrze. Natomiast no teraz firma jest na skraju bankructwa, no bo brak licencji, za moment aresztowania prawdopodobnie, za moment jakieś dokumenty na to, że jakieś, nie wiem, tam nielegalne pieniądze, nie wiem, co wymyślą, tak, że być może jakaś broń była Ukrainie dostarczana, czy cokolwiek innego. Albo dziwne płatności. To takie też teorie chodzą, tak, że tam za jakąś broń ten.
Zobaczymy, co dalej pójdzie. Ta saga się nie kończy. Na pewno, tak jak mówię, będziemy informować o tych aresztowaniach. Spodziewanych, tak. A skoro jesteśmy przy Hongkongu, no to mamy złą informację dla Rosji. Nawet bym powiedział, że bardzo złą. Bo kolejny taki raj, który umożliwiał import równoległy, zamyka się, a mówimy w tym momencie o Hongkongu. Czyli śladem chińskich banków, banki działające w Hongkongu przestały realizować płatności. Ale wiesz co? I do tej pory było to, można powiedzieć, bardzo dogodne miejsce do finalizowania różnego rodzaju transakcji. W 2022, tak, to banki w Hongkongu z łatwością przyjmowały nawet ruble jako zapłatę. To można było kupić od iPhone'ów, od Apple'a, skończywszy po technologie zakazane, tak, czyli jakieś tam chipy, mikrochipy, jakieś inne rzeczy. Dla mnie zastanawiające jest, dlaczego w takiej kolejności, że najpierw banki na kontynencie, pomimo oficjalnie błogosławieństwa partii chińskiej, że spokojnie dadzą radę was finansować, towarzysze radzieccy. I najpierw banki na kontynencie to zamknęły, a dopiero potem te, które teoretycznie mają większą autonomię, banki w Hongkongu. Nie do końca, bo te ograniczenia już się pojawiły wcześniej, tylko były, wiesz, tak stopniowo wprowadzane. No dobrze, ale mimo wszystko Hongkong w ostatnim czasie miał zamykane ścieżki wyjścia dużych kwot. Wszystkie większe transfery finansowe z Hongkongu były prześwietlane przez Pekin. To już było od dłuższego czasu widoczne, no ale myślałem, że to by było jednak odwrotnie, że najpierw tam to się skończy, a potem dopiero kontynent mający parasol władz partii chińskiej ugnie się pod sankcjami amerykańskimi, a raczej groźbą wtórnych sankcji amerykańskich. No ale stało się akurat odwrotnie, ale najważniejsze, partia chińska mówiła jedno, a pozwoliła zrobić drugie. Tak, tylko musisz brać pod uwagę, że te firmy i te banki chińskie często mają albo są też własnością tych banków w Chinach, nie? Bo tak też. To jest i mają powiązania, i w momencie, kiedy te banki chińskie przestały realizować, to te banki hongkońskie mogły dostać rykoszetem, albo inaczej, jeżeli banki hongkońskie by działające w Hongkongu to realizowały, to banki chińskie mogłyby dostać rykoszetem. Tu zaczyna, wiesz, takie te powiązania być, nie? Tak, bo tu masz naczynia połączone, wiesz, wpiszą w tym momencie jakiś bank z Hongkongu i bank chiński, a więc oni mówią, dobra, nie realizujcie tego, bo nam się dostanie, a więc były też naciski po stronie tych chińskich banków, co ciekawe, tak, żeby ograniczać te płatności. Dobra, koniec końców jest taki, że Rosjanie w tym momencie muszą szukać, tak jak w Chinach, pośredników do transakcji. A to jest drogie. Czyli, no tak, no bo tutaj oczywiście no można sobie wyobrazić, że oni nie mogą, ale już firma z kraju trzeciego może, no bo to jest jakaś firma powiedzmy z Kazachstanu. No i tutaj się korzysta z agencji płatniczych, z agentów takich płatniczych, no i ci agenci płatniczy pobierają od 4% do 20% prowizji za taką transakcję. To całkiem słono. No może to tam spadnie, jak będzie jakiś rabat dostaną, natomiast no dosyć słono, 4% jeżeli chodzi o tekstylia, a oczywiście 20% jeżeli chodzi o elektronikę, tak? No to, a więc kolejna cegiełka do tych sankcji wtórnych, co jak gdyby pokazuje, że teraz import tych produktów podwójnego zastosowania będzie no jeszcze droższy, tak? No bo będziesz musiał doliczyć jeszcze tego pośrednika w tym Hongkongu. No lub inną drogą to wysłać. Mi się tu podoba jeszcze jedna informacja, że taka płatność trwa od 3 do 10 dni. Przy tak długim terminie realizacji płatności, jaka może być ilość kłopotów, problemów i, jakby to powiedzieć, niesolidnych płatności po drodze? No może być. Tak jak na ropie, ile było wyłudzeń towaru? Tu znowu jak będzie, no, wcześniej było, teraz
jeszcze, wiesz, kolejny pośrednik, no to kolejne ogniwo, które może ci się przewrócić, nie? Tak. Tak, no bo może być nierzetelny, mogą być opóźnienia, może ci wstrzymać, wszystko może być. Dobrze, my przechodzimy, słuchajcie, do miejsca już pierwszego. No i na miejscu pierwszym, zgodnie z waszymi prośbami, Korea Północna. Korea Północna, która wstrzymuje dostawy pocisków do Rosji. Takie informacje mamy z południowo-koreańskich źródeł. Tutaj przecieki z wywiadu koreańskiego oraz zdjęcia satelitarne wskazują na to, że od 3 tygodni nie jest realizowany transport morski, prawdopodobnie pewnych dostaw, no i tu się wskazuje na dostawy artyleryjskie, no bo do tej pory takich dostaw było 32 transporty, no i tu są różne szacunki. Od 1 miliona do 3 milionów pocisków. Tak? Na początku mieliśmy informację, że to było 1 milion pocisków, natomiast ostatnio informacja, która znowuż z południowo-koreańskiego wywiadu przedostała się do prasy, czyli oni to wysłali, 6700 kontenerów, w których znajdowało się 3 miliony pocisków. Tak, no i tu jest właśnie sposób prezentowania informacji. Pierwsze informacje mówiły o wysłaniu koleją 1000 kontenerów. Teraz łącznie, głównie dzięki statkom, które kursowały z pobliskiego północno-koreańskiego portu, to było 6700 kontenerów. I to pokazuje skalę wzrostu tego ruchu, no ale jednocześnie nie ma tutaj ani słowa o tym, co dalej z transportem kolejowym, tym jedynym mostem, jaki tam jest pomiędzy Rosją a Koreą Północną. Więc coś może dalej iść, żeby nie zaburzyć tych relacji, ale najważniejsze pytanie, czyżby to oznaczało, że Chiny się wkurzyły na Kima za tą nadmierną samodzielność w relacjach z Rosją? Nie, może jedną rzecz oznaczać i taką dno najbardziej prawdopodobną. Pociski się skończyły, tak. Już nie ma za bardzo co wysyłać. Tak jak Rosjanom, no wiesz, też te magazyny koreańskie, to przecież zobacz, jeżeli oni dostarczyli 3 miliony, przecież tam nie są nieskończone te, wiesz, te ilości. Tak. A być może musieli zacząć ograniczać też, ponieważ no tutaj te, powiedzmy, napięcie pomiędzy Koreą Północną a Południową ostatnio się dosyć mocno zwiększyło. My o tym mówiliśmy, Korea Południowa wprowadziła przecież sankcje i to tak dosyć, i ona nie chciała jeszcze jakiś czas temu wprowadzać tych sankcji. Przyłączyła się do prawie wszystkich sankcji tych amerykańskich, europejskich, wprowadziła jeszcze dodatkowe swoje i uważa Rosję za sojusznika odwrotnie niż my, tak? Czyli za sojusznika Kima i obawia się właśnie tych transferów różnego rodzaju wojskowych. No i tutaj różnego rodzaju też to napięcie buduje, co znowuż Koreę Północną, no oni się nie mogą tak, wiesz, rozbroić zupełnie i wysłać wszystkiego, co mają, tak? Ale to mówimy teraz o takim sprzężeniu zwrotnym, ale innym niż dotychczas było. Zawsze to było tak, że Korea Północna wymachiwała szabelką w stosunku do południowej, no ale nie mogła robić interesu na sprzedaży amunicji do Rosji, bo Rosja tego nie potrzebowała. Tym razem więc to Korea Południowa dogaduje się szybko z Japonią, potrząsa swoimi szabelkami, pokazuje swoje pociski międzykontynentalne, przynajmniej strategiczne, swoją flotę, uzbrojenie, bo na potrzeby realizacji kontraktów w Polsce i dla innych krajów europejskich plus własnych rozbudowywali przez ostatnie 2 lata zdolności produkcyjne swoje i teraz to Korea Południowa, potrząsając szabelką, powoduje, że Północna ze swoją paranoją musi wstrzymać bardzo dochodową dla nich sprzedaż amunicji do Rosji i przy okazji dochodzi Korea Północna do ściany z tym transferem technologii z Rosji, no bo nie dostaną tych technologii, jak nie mogą dać za to amunicji. Tak, a pozyskali kilka ważnych, tak, dokładnie zwłaszcza tak, w obszarze rakietowym. Dokładnie tak jak mówisz, tutaj dalsze pomaganie Rosji, znaczy wiesz, to co powiedziałeś, uruchomienie dosyć dużych mocy wytwórczych fabryk, no bo nagle wiesz, masz duże zamówienia z Europy i ze świata,
No i wiesz, z punktu widzenia, my patrzymy tak z punktu widzenia Polski, Rosji, tak, czy tego Zachodu, ale spójrz, będąc z punktu widzenia Korei Północnej, tak? No my wysyłamy tutaj, no dobrze, za coś tam do Rosji, ale nasz sąsiad w tym momencie uruchomił duże moce produkcyjne i pod przykrywką tych mocy produkcyjnych, korzystając z tego, że dostanie, wiesz, dosyć duży zastrzyk ten przemysł, być może za rok, za 2 lata może nam zagrozić. Tak. Mamy, przy ich prawda, paranoi. Tak, a przy ich paranoi, tak, no to wiesz, różnie to, tak, mamy niby tą broń atomową, ale przykład Rosji pokazuje, że tej broni atomowej nie jest tak łatwo też użyć. No i tak dalej, nie? Ja bym, wiesz, powiedział jeszcze jedną rzecz. Ale może inaczej, dokończmy to tutaj, ten punkt, bo takie coś mam albo jakiś taki 1 bis, albo pomiędzy 1 a 0. Takie coś dodatkowego. To znaczy, ten punkt akurat myślę, że skończyliśmy. Tutaj czy te dostawy zostaną wznowione, tego nie wiemy. Na ten moment są zatrzymane. Tu możemy wszystko sobie, wiesz, wyobrazić. W mojej opinii, no na pewno taka większa aktywizacja Korei Południowej właśnie to spowodowała, że nagle ci z północy zaczęli właśnie jeszcze mając, no że jednak oni są, wiesz, zamkniętym takim krajem, który nie ma sojuszników, a te Chiny to tak nie do końca, tak, to nie jest sojusznik, na który w obie strony, tak, no bo odkąd, wiesz, Korea też ma broń tą atomową, to Chiny wolałyby, żeby nie miała, tak, no bo wtedy byłyby zależne, a tak, no to trochę jakąś niezależność mają, no ale są izolowane, tak, ta Korea Północna jest izolowana, więc tutaj jakiekolwiek zagrożenie z zewnątrz oni odbierają bardzo poważnie, tak, no bo mogą przestać istnieć jako po raz reżim pierwszy zastosowano względem Korei Północnej metody, jakich ona używała dotychczas względem Korei Południowej. To jest fajne. A teraz ten mój taki element dodatkowy. Przez to, co zainicjowali swoimi służbami Rosjanie, że Huti tak się mocno aktywowali w tematach związanych z konfliktem w Izraelu i Gazie i zaczęli bombardować te statki Izraelu, Morza Czerwonego, tak, no bo ewidentnie Izrael już jasno powiedział, że mają dowody na to, kto inspirował pewne rzeczy. Czekaliśmy, aż to potwierdzą nasze przypuszczenia, w końcu to zrobili. I teraz to spowodowało, że Chiny przez swoje straty na tranzycie, na frachcie i tak dalej, właśnie ogłosiły przecież, że kierują zespół floty w tamten rejon, żeby ich flota zaczęła działać przeciwko de facto Hutim. Tak. No i też mamy takie deklaracje, bo do tej pory Izrael się bardzo dystansował tak od pomocy Ukrainie i no i w stosunku do Rosji można powiedzieć, był neutralny, pamiętał, że mają dużą mniejszość tą rosyjską, tak, szczególnie w Jerozolimie. Natomiast no teraz widać, że jednoznacznie opowiedział się po stronie tej zachodniej. Ukraińskiej, tak. I ukraińskiej, tak. No. Więc tu sobie szachy 5D Władimira Władimirowicza Putina w kolejnej odsłonie zadziałały przeciwko niemu. Wiesz, no na tym braku tranzytu to traci też Rosja, tak? Więc to tak są jakieś te polityczne, chyba coś tam Iran ugrywa, koniec końców, natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to nie ma takiej jednoznacznej, tak? Byłoby jednoznaczne, jeżeli tam był jakiś duży konflikt, tak? Który by odciągnął, tak, wszystkich od tej Ukrainy, no i spowodował, że mamy tyle konfliktów, to zakończmy chociaż jeden, nie? A w tym momencie tego konfliktu jakiegoś większego eskalacji nie ma, a straty gospodarcze ponoszą i Chiny, i Rosja, i Europa. Zgadza się. No i jeszcze kraje arabskie, tak, takie jak Egipt. No, zwłaszcza Egipt, tam już jest kryzys gospodarczy z powodu braku środków z tranzytu przez kanał. Wesoło nie ma. No dobrze, to zakończyliśmy dzisiejsze Top 10. Dziękujemy widzowie, dziękujemy słuchacze, że 1,5 godziny
chcieliście z nami spędzić. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy na nasze jutrzejsze programy. Ja ze swojej strony dziękuję Maćku. Dziękuję. Ja również dziękuję Tobie wszystkim. i dziękuję Państwu. Wiecie, co możecie zrobić, wiecie, jak możecie z nami współpracować, wiecie, jak możecie popularyzować nasze materiały, jeśli Wam się podoba, więc cóż, pozdrawiamy z niedzielnym wieczorkiem i miłego tygodnia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.